Przejść na drugą stronę ulicy to też nie taka łatwa sprawa. Mamija, trawa cytrynowa. Powiem wam, że faktycznie bardzo dobra rzecz. Słodkie jak cholera, ale takie zimne. Fajne w smaku. Zapłaciłem za to pół dinara, czyli jakieś tam 3 zł, 3 z kawałkiem, powiedzmy 3,50. Ale warto. Jest tutaj wszystkiego od groma. Ja szukam porcelanowego talerza i zbieram z różnych stron świata. Taki oto piękny widok mam z balkonu swojego hostelu. Cliff Hostelu. To możecie posłuchać, jak oni trąbią na siebie. Po prostu tak człowiek trochę pochodzi tu po tym mieście, to już się przyzwyczaja, ale uszy bolą. Tutaj nie używają kierunkowskazów. Nie wiem, jakimi zasadami tu się kierują. O dziwo, jakichś poważniejszych wypadków to nie widziałem. Jakoś sobie radzą, ale trąbią na siebie non stop. Wieczorem fajnie to wygląda, nawet bardziej mi się podoba niż za dnia, bo te neony oświetlone, to światła dodają jakiegoś takiego fajnego uroku, klimatu temu miastu. Jestem na Rainbow Street i musiałem już coś zjeść, po prostu tutaj natrafiłem na taką małą knajpkę. Tutaj najwyraźniej matka z synem pracuje. No i zamówiłem falafela za jedyne pół Jordana, czyli jakieś tam 3 zł z groszami. I tu taki chłopczyk właśnie mi to robi. Nie wiem, czy nie będę miał sraki po tym. Myślałem, że to wrzucę gdzieś na grilla i podgrzeją, a to ogólnie kicha. Nie wiem, czy to zjem w ogóle, bo boję się, że mnie przeczyści po tym ostach. No nic, zobaczymy, jaki będzie efekt jutro rano, albo jeszcze dziś wieczorem. Ta ulica Tęczowa, czyli tak zwana Rainbow Street, to taka trochę bardziej elegancka, mniej tłoczna. Architektura taka troszkę jakby lepsza, nowsza. Sklepiki takie jakby o wyższym standardzie. No i dużo więcej tutaj jest restauracji, bo tam w centrum praktycznie same sklepy z badziewiem, z pamiątkami, z ciuchami. Jakokolwiek knajpy było ciężko znaleźć. A tutaj to jest ulica z knajpami. Za 3 zł naprawdę polecam. Nie pamiętam, jak to się w Polsce nazywa, Grandilla, jakoś tak. Tylko u nas to kosztuje około chyba 10 zł, a tu powiedzmy 3,50. I naprawdę dobre. To taka ulica bardziej rozrywkowa. Zobaczcie. Czuję się to jak rodzynek. Życie towarzyskie kwitnie. Fajna uliczka, magicznie oświetlona lampionami. Zobaczcie. Wszyscy sobie tu fotki strzelają. Food truck. No nie powiem, fajnie to wygląda. Ktoś miał pomysł.
O, tam wysoko aż na drzewie pozawieszana. Tutaj jakiś meczet. Fajnie oświetlone. Rainbow Street uważam za zaliczoną. Przeszedłem ją chyba wzdłuż całą. Tak to wygląda. Coś tam zjadłem, napiłem się. Można spadać. Nie ma to jak polski gorący kubek, barszczyk winiary. A nie tam jakieś restauracje dziwne. Ludzi o europejskich rysach twarzy, no za wiele tu nie widać. Jak idę ulicą, jeszcze zwłaszcza jak niosę kamerę, to tak ścinają mnie wzrokiem. Jest północ obecnego czasu, a ja jeszcze nie śpię, nawet się nie zdążyłem wykąpać. A jutro pasuje też w miarę wcześnie wyruszyć. Police? Yeah, police, okay. Nice car. Policja ma niezłe fury. A tak wyglądają autobusiki, które odjeżdżają w różne kierunki, między innymi do miasta Dżerasz. Bilet kosztował mnie na ten busik tylko jednego joda, czyli tam 6 zł, bo to nie jest daleko. I znowu jestem w formie, mogę trzaskać następne kilometry. No i jedziemy. Jazda busem jednak jest to męczarnia i trochę strata czasu. Gościu po prostu zatrzymuje się po drodze w jakichś tam różnych pipidówkach i trochę to trwa, zanim dotrze się do celu. I oto pierwszy obieg zaraz po przejściu kas i po wyjściu z parkingów. Łuk Hadriana. Jest to klasyczny rzymski łuk triumfalny, powstały na cześć cesarza Hadriana, który odwiedził to miasto prawdopodobnie w 129 lub 130 roku. A tak prezentuje się z drugiej strony łuk Hadriana. Ja lubię się wspinać i lubię wysokość, lubię panoramy. Także liczę na to, że tutaj będzie fajniejszy widoczek. No i chyba się nie myliłem. Fajnie to wygląda. Starożytne miasto, bodajże Geraza. Bo miasto Dżerasz to jest stosunkowo nowe miasto, które powstało na obrzeżach tych oto wykopalisk, które zostały odkryte tak naprawdę dopiero w 1800 którymś tam roku. Bo do tamtej pory wszystko było zasypane i pokryte piaskiem. Tutaj jakiś stadion, jeśli to można tak nazwać, mówiąc w sposób taki bardzo nowoczesny. To nie jest żaden stadion, tylko tak zwany hipodrom, mogący pomieścić nawet 17 000 widzów. No nie wiem, bo przypuszczam, że znaczna część tutaj już nie istnieje. Hipodrom, czyli mówiąc bardziej po naszemu, po polsku, swego rodzaju cyrk.
Panowie sobie tutaj rzucają frisbee. A tutaj za bramą już się znajduje właściwe miasto. Starożytne miasto Geraza u podnóż miasta Dżerasz. I tutaj będę musiał pokazać swój Jordan Pass po raz kolejny. No widzę, że sporo tego jest, także dzisiaj znowu natłukę kilometrów na maksa. A skwar, tak jak i wczoraj, o tej porze niemiłosierny. A tak wyglądam, trochę jak babcia. No ale trzeba się trochę od słońca chronić. Dzisiaj już nie zapomniałem kremu, także ręce trochę posmarowałem. Zwłaszcza swoje tatuaże, które z racji koloru ściągają trochę mocniej słońce. Można tu spotkać masę turystów i usłyszeć różne inne języki prócz arabskiego. Tak tutaj czuję się trochę swobodniej, lepiej niż... Sorry, I'm talking to my camera. Sorry to you, I have also GoPro. Ale se verá un truño, está muy lejos. Także tu turyści chyba z Hiszpanii, bo tak usłyszałem. Pan też ma kamerę GoPro. Także tutaj już nie czuję się jak rodzynek w cieście, jak w Amanie, gdzie naprawdę no, wyróżniałem się z tłumu. Tutaj jest inaczej. Warto było tutaj przyjechać. Porównując do tego, co widziałem w Amanie, czyli tego całego wzgórza z cytadelą tam włącznie, no to tutaj bardziej mi się podoba. Jest tego więcej, przede wszystkim lepiej zachowane. Obiekty są jakby potężniejsze. To nie jest tak jak w Amanie, że tam niewiele z tego zostało, tylko kamień na kamieniu. Tutaj też są takie oczywiście fragmenty, ale ogólnie podoba mi się. Ale się pierdolnąłem w kamień. Trzeba jednak pod nogi patrzeć, bo niespodzianki czyhają. Ekstra. Znalazłem trochę cienia pod drzewem. Nawet tam są ławki, żeby się skryć przed tym palącym słońcem. Chciałem się też trochę posilić, bo od rana tak naprawdę nie było jakiegoś konkretnego śniadania. Teraz zjadłem parę fig. Tutaj mam suszone banany przywiezione z Polski. Dają radę. Tam panowie sprzedają wodę i inne napoje, kole, fantę. Trzymają to w takich wiadrach z lodem. Nie wiem jaka cena, ale na pewno wygórowana. Na pewno to nie jest to, co w sklepie w markecie. W końcu to jest miejsce bardzo mocno turystyczne. Przypuszczalnie odkąd to wygrzebano, wygląda to bardzo podobnie. Kolumny. Najwyższa podobno ma 15 metrów. A na dole forum. Zobaczcie, ile jeszcze tego jest do oglądania. Jeszcze kawał drogi przede mną. Tutaj spokojnie można spędzić co najmniej pół dnia. Także trzeba sobie czas zagospodarować w miarę mądrze. Nie wiem, czy to jakieś robaki, czy co. Wyglądają jak jakieś dżownice. Zobaczcie. Teatr południowy. Właśnie pogadałem sobie przed chwilą z jednym z panów beduinów miejscowych, którzy siedzą sobie tam w cieniu. Pan mnie poczęstował jakimś chlebkiem i taką oliwą. No akurat nie utrwaliłem tego na filmie, ale zrobiłem sobie z nim chyba 2-3 selfie. Także fajnie. Bardzo mili, sympatyczni ludzie. Bałem się, że będzie chciał za to jakąś kaskę,
Bo dostałem też ogórka, muszę zaznaczyć, ogóreczka. Także jest git. Bez problemu. Nic ode mnie nie chciał. Teatr Północny, świątynia Artemidy i brama północna. Tak tu nam pokazuje znak. Na razie będziemy szli gdzieś w tamtą stronę. A tutaj to, co przeszedłem wcześniej, cała taka ulica z kolumnami po prawej i po lewej stronie. A to jeden z kolejnych teatrów, bardzo podobny do poprzedniego, prawie że identyczny. Nawet miałem wrażenie, że nie wiem, pomyliłem drogę, wróciłem drugi raz w to samo miejsce. Przed chwilą rozmawiałem z chłopcem, właśnie tam się schował, może jeszcze wyjdzie. No trochę nagabuje turystów. Tam akurat jest para, małżeństwo. Chwilę z nimi pogadałem, Francuz i Czeszka. No i teraz do niej się tam przyczepił. Będzie chciał jakąś kaskę. I takim oto sposobem doszedłem do końca tego starożytnego miasta. Tutaj jest ostatni łuk, ale jak się okazało, trzeba wyjść wejściem. Także muszę abarot nawracać z powrotem do wejścia. I will speak, okay, to my camera. Jadę z panem. Jak pan ma na imię? What's your name? Ali. Ali. Okay. Z panem Ali. Dogadałem się z nim za 10 dinarów. Zawiezie mnie do tego zamku. Adjulin, czy jakoś tak to się wymawia. O, pan chyba będzie tankował. Super bryka, klima, także nie jest źle. Z kartą Jordan Pass wstęp bezpłatny. Trzeba przejść taką bramkę bezpieczeństwa, tam gdzie prześwietlają bagaże, jak na lotnisku. No i idziemy, tutaj wspinamy się. Już go tutaj widać. Wykopaliska, kamienie, tablice mozaikowe. Nie wiem, czy to z wykopalisk, czy no teraz robione. No, wygląda mi na stare, bo takie trochę obdrapane. Widać, że tutaj nie jest to kompletne. Ale w tych lochach tutaj fajnie, przyjemnie, chłodno. Chyba zostanę tu na dłużej. Zobaczcie, to wygląda mi na jakieś kule armatnie. Naprawdę jest tutaj miło. Jakaś ucieczka od tego skwaru na zewnątrz. Coś w rodzaju labiryntu, komnaty kolejne. Pusto, bez żadnych eksponatów. Jedynie to na samym początku, jak tylko wejdziecie tutaj, jest mała ekspozycja, a tak po prostu gołe ściany, mury. Ale warto wejść do środka, choćby po to, żeby się trochę ochłodzić. Tutaj przez kraty widać flagę Jordanii. Ta, co wisiała na zamku
Widzieliśmy je wcześniej na filmie z zewnątrz. To właśnie tutaj. No i znowu siedzę w samochodzie, takiej pseudotaksówce, bo tutaj w tym kraju każdy kierowca jest taksówkarzem. Polish, nie? Okay. I trafiłem do tego samego pana. On tam przy tym zamku czekał na jakiegoś innego klienta, ale przez ten czas, jak ja zwiedzałem zamek, nikt mu się nie trafił. Także wróciłem do niego, dogadaliśmy się i wiezie mnie z powrotem do Amanu za w miarę tam rozsądne pieniądze. Po drodze coś tam jeszcze może uda się wyhaczyć ciekawego. Centralnie pod słońce, ale tam na dole płynie rzeka Jordan. Rzeka Jordan. Pan kierowca był na tyle miły, że po drodze zatrzymał się tutaj przy rzece, żebym mógł zobaczyć. Meczet Króla Abdullaha. To jest też ten jeden z niewielu meczetów, gdzie niemuzułmanie mają wstęp do środka. Meczet powstał w latach 80. ubiegłego wieku. Upamiętnia on pierwszego króla Jordanii, Abdullaha. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz w środku jakiegokolwiek meczetu. Pomimo, że nie ma tu żadnych obrazów, tak jak to jest w kościołach katolickich, chrześcijańskim. Tutaj ściany są puste, nie ma żadnych wizerunków, ale i tak wygląda to pięknie. Ten ogromny landor robi robotę. Tutaj na pewno Koran. O, tam jest jakiś pan, mocno zmęczony, chyba odpoczywa, śpi. Nie zauważyłem go wcześniej. Wygląda jakby nie żył, ale to raczej niemożliwe. Chyba śpi. O, a tu drugi pan. O, widzę, że to jest miejsce odpoczynku. Może ja też tu powinienem kimnąć. Zamiast w hotelu. I za friko. Właśnie pan mnie tutaj nakrzyczał, że nie zdjąłem butów. No faktycznie, wiedziałem o tym, że do meczetu nie wchodzi się w butach, ale jakoś wyszło mi to z głowy. Na szybkiego po prostu. No i musiałem ściągnąć buciki. Zostawić na zewnątrz. Można trochę tu odpocząć od miejskiego gwaru, wyciszyć się. Darmowa woda z lodóweczki w środku meczetu. Z chęcią bym tu się zdrzemnął. Taka kimka, chociaż na pół godziny, bardzo mi się by tutaj przydała. A widzę, że chyba nie stanowiłoby to problemu, bo tam pan sobie leży. Spędzę tu jeszcze chwilę i spadam. Będę musiał łapać znowu jakiegoś busika albo
jakieś auto, żeby mnie dowiozło już do centrum Amanu, tam do w pobliżu mojego hotelu. Na dzisiaj wystarczy. Dzień był intensywny. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Co tu mamy? Frytki z batatów i warzywka i 2 sosy za 1 dinara, czyli powiedzmy 6,50 może być. Życie w Amanie w pełni. Przed chwilą po drodze udało mi się napotkać sklep z alkoholem. One się nazywa jakieś Liquid Store i kupiłem wymarzonego browara. I tutaj mam taką miejscówkę, gdzie spróbuję się napić, bo raczej w miejscach publicznych nie bardzo tutaj można pić, nie jest to mile widziane, dlatego muszę się trochę ukrywać. A tutaj mój wymarzony browar Amstel Bier za 2 dyszki, także kosmos. No ale tak to niestety w tym kraju wygląda. W krajach arabskich tak to wygląda. Większość alkoholu nie pije. Ci co piją muszą się ostro z tym ukrywać. Poza tym dla mieszkańców jest bardzo drogi. Także to chyba tylko turyści z tego korzystają. Dobra, otwieram i piję, bo suszy mnie niemiłosiernie. Także wasze zdrowie. A to ten sklep, w którym kupiłem browara. Powiem wam, że po jednym browarze czuję się tak, jakbym wypił ze 3. Godzina 5:40. Czas opuścić mój ekskluzywny apartament Billa Gatesa.